Dziś w odcinku Hypercar od Red Bulla, pierwszy Lotus Evija rozbity i Audi, które miało nie powstać i wiele więcej w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania. Red Bull wprowadził na rynek swój pierwszy super samochód przeznaczony wyłącznie na tor o mocy 1200 koni mechanicznych i maksymalnych obrotach 15 tysięcy na minutę. Samochód ten waży poniżej 900 kg. Po latach spekulacji i zapowiedzi Red Bull zaprezentował model RB17 podczas dobrze wszystkim znanym Goodwood Festival of Speed. Waży mniej niż 900 kg, a Red Bull obiecuje osiągi na poziomie bolidów Formuły 1. Tak niska waga RB17 to zasługa dwumiejscowej monokokowej konstrukcji z włókna węglowego, która wykorzystuje silnik jako element nośny podwozia. Moc jest przekazywana na tylnie koła za pomocą przejścia biegowej sekwencyjnej skrzyni biegów oraz hydraulicznie blokowanego aktywnego mechanizmu różnicowego o ograniczonym poślizgu. RB17 nie posiada biegu wstecznego, cofanie odbywa się za pomocą silnika elektrycznego zamontowanego w układzie napędowym. Prędkość maksymalna przekracza 350 km na godzinę. Aerodynamika RB17 jest imponująca. Samochód generuje do 1700 kg docisku, to jest prawie dwukrotnie większe niż jego własna masa. RB17 został zaprojektowany z myślą o łatwości i częstym użytkowaniu. Dostępne są opcje niestandardowych foteli, regulowana skrzynka na pedały oraz wbudowane schowki na kombinezony wyścigowe i kaski. Silnik działa na standardowej benzynie, a każdy samochód objęty jest 2-letnią gwarancją lub do 4000 km, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Red Bull twierdzi, że samochód jest na tyle wytrzymały, że może uczestniczyć w 24-godzinnym wyścigu bez konieczności serwisowania. Standardowe serwisowanie może odbywać się w siedzibie Red Bulla, w lokalnym centrum serwisowym lub u klienta. Główne przeglądy przeprowadzone są co 8000 km i muszą odbywać się w siedzibie firmy Red Bull. Red Bull planuje organizować kilka prywatnych imprez rocznie dla klientów, aby mogli korzystać ze swoich samochodów na torze zgodnie z ich przeznaczeniem, a także zapraszać właścicieli do swojego wewnętrznego kręgu na obchody Red Bull Racing, sesje symulatorowe i wydarzenia towarzyskie poza torem. Nie podano ceny RB17, ale można założyć, że przekracza ona $1 000 000. Wszystkie 50 egzemplarzy zostały już sprzedane, a produkcja ma się rozpocząć w przyszłym roku. Co sądzicie? Dajcie ocenkę od 0 do 10 w komentarzu. Lotus Evija nie dotarł nawet do pierwszego zakrętu, zanim uderzył w barierę z siana. Festiwal prędkości Goodwood 2024 odnotował jedną z pierwszych kolizji. Lotus, jedyny w swoim rodzaju samochód torowy, został stworzony do pobicia konkretnego rekordu Nürburgring. Na szczęście kierowca wyszedł z wypadku bez obrażeń. Choć na Goodwood nie jest rzadkością, że samochody o dużej mocy uderzają w siano, ten wypadek był nietypowy. Nie wydarzył się na zakręcie Molecomb, trudnym lewym łuku w połowie trasy, który często zaskakuje nawet profesjonalnych kierowców. Zamiast tego miał miejsce tuż przy linii startu. Nagranie z wypadku pokazuje, jak Evija X wykonuje gigantyczny burnout, po czym nagle skręca w prawo i wpada w siano. Przednia część nadwozia została zmiażdżona, ale komora kierowcy pozostała nienaruszona. Lotus wydał następujące oświadczenie. Evija X to jedyny w swoim rodzaju torowy wariant naszego elektrycznego hyperauta. Evija jednego z najmocniejszych samochodów seryjnych na świecie. Evija X uczestniczyła w wypadku górskim na festiwalu prędkości Goodwood w czwartek 11 lipca, kiedy doszło do incydentu przy linii startu. Po formalnej ocenie przeprowadzonej przez Goodwood i Lotus stwierdzono, że asymetryczna przyczepność spowodowała nadmiernym skorygowaniem podczas gwałtownego przyspieszenia przy linii startu była przyczyną wypadku. Kierowca nie odniósł obrażeń, a samochód doznał minimalnych uszkodzeń. No nie powiedziałabym, że doznał minimalnych uszkodzeń, bo tak jak tutaj widzimy, cały przód został uszkodzony, ale zobaczymy, jak szybko odbudują.
Ten McLaren P1 GTR z silnikiem rotorowym do driftu to szaleństwo na najwyższym poziomie. Mad Mike powraca z niesamowitym hipersamochodem o mocy 1000 koni mechanicznych, nazywanym odpowiednio Mad Max. Czy ktoś uważa, że McLaren P1 byłby lepszy z silnikiem rotorowym? Wydaje się, że Mad Mike i ekipa z Lazante tak myślą. Mad Mod ma skąd 1000 koni ryczących. Zanim skomentujesz, że zmiana silnika w P1 to szaleństwo, warto wiedzieć, że nie jest to prawdziwy P1. Brytyjska firma Lazante stworzyła niestandardowe panele nadwozia z włókna węglowego McLarena. Rdzeń to klatka z McLarena 650S GT3. Panele nadwozia czerpią inspiracji z P1 GTR z niestandardowymi akcentami od Lazante, która ma już duże doświadczenie z P1. Rocket Bunny, znany z szeroko kadłubowych zestawów, również przyczynił się do ostatecznego projektu. Ekipa z MADLAB została poproszona o stworzenie czegoś ekstremalnego, więc budowali trójrotorowy silnik 20B z aluminiowym blokiem i zamontowali do niego dużą turbosprężarkę. Projekt przeszedł od fazy projektowania do debiutu na Goodwood w zaledwie 100 dni. Robi to naprawdę duże wrażenie. Audi wskrzesiło nigdy niezbudowany 16-cylindrowy super samochód, uwaga, z lat 30. Auto Union Type 52 mogło być jednym z najszybszych samochodów na świecie, ale nigdy nie trafił do produkcji, aż do teraz. Kochamy dziwne, stare, klasyczne samochody, prawda? Wewnętrznie znany jako Type 52 miał być wersją drogową samochodu wyścigowego Type 22 Grand Prix z lat 30. Niestety ten niesamowity super samochód nigdy nie wyszedł poza fazę projektu. Projekt został porzucony do 1935 roku przed II wojną światową. Jednak Audi postanowiło odkurzyć swoje historyczne archiwa i przewrócić ten wyjątkowy pojazd także na wcześniej już przytoczonym Goodwood Festival of Speed. Korzystając z oryginalnych szkiców i planów, wszystko od podwozia i paneli, nadwozia po silnik został wykonany na zamówienie dla tego jedynego w swoim rodzaju konceptu. Projekt rozpoczął się na początku 2023 roku i trwał ponad rok. Pod maską, a właściwie tylnią pokrywą, znajduje się centralnie umieszczony doładowany silnik 16-cylindrowy, podobny do tego, który miał być użyty w oryginalnym samochodzie. W tej wersji zastosowano silnik o pojemności 6 litra zamiast oryginalnego planu 4,4 litra. Audi również zwiększyło moc szacowanych 200 koni do solidnych 512 koni mechanicznych. Oczywiście jest on sparowany z manualną skrzynią biegów. Audi zadbało również o to, aby wnętrze wyglądało retro, z siedzeniami pokrytymi starodawną tkaniną, lakierowanymi drewnianymi panelami i ogromnymi wskaźnikami w stylu retro. Ale nie myślcie, że ten oszałamiający, jedyny w swoim rodzaju samochód to tylko ozdoba w garażu. Audi rzeczywiście uruchomił Type 52. Dziękuję bardzo za oglądanie, subskrybujmy, lajkujmy. Mam bardzo mało, aby osiągnąć 60 000 subskrypcji. Dziękuję Wam, że jesteście i do zobaczenia za tydzień we wtorek o 18:00 w kolejnych Moto Newsach.